Co to jest rodzaj, czyli po angielsku gender? Jakie mamy rodzaje w języku polskim? I dlaczego to jest ważne? Zapraszam Cię na mini lekcję. Cześć, nazywam się Magda Szczepaniak i jestem nauczycielką języka polskiego dla obcokrajowców. Pomagam moim studentom zmieniać ich marzenia o mówieniu po polsku w rzeczywistość. Jeżeli uczysz swojego partnera lub partnerkę języka polskiego, to na pewno słyszysz to pytanie bardzo często. Dlaczego? I zaraz po tym, po co? Ja także słyszę te pytania bardzo często i znam na nie odpowiedź. Pytanie na dzisiaj brzmi, co to jest rodzaj? Jeżeli Twój partner lub partnerka znają język hiszpański lub francuski, to prawdopodobnie nie dziwią się temu. Natomiast jeżeli Twój partner lub partnerka znają tylko język angielski, to prawdopodobnie często pytają dlaczego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Język polski jest językiem z rodzajem gramatycznym. Podobnie jak wiele innych języków. To znaczy, że każdy rzeczownik, czyli każda rzecz, która nas otacza i każda osoba lub zwierzę, jak komputer, lampa, pies, kawa, mają przypisany jeden rodzaj. W języku polskim w liczbie pojedynczej mamy 3 rodzaje. Rodzaj męski, czyli po angielsku masculine, rodzaj żeński, czyli feminine i rodzaj nijaki, czyli neutral. No dobrze, to skąd wiemy, że dany rzeczownik jest rodzaju męskiego, a nie na przykład żeńskiego? Zasada jest bardzo prosta. Jeżeli wyraz zakończony jest spółgłoską, to w większości będzie rodzaju męskiego. Jeżeli na końcu zobaczysz literę A, to prawie zawsze będzie to rodzaj żeński. Można w uproszczeniu powiedzieć, że cała reszta to rodzaj nijaki, ale tutaj też mamy charakterystyczne końcówki. E, eł, o, Teraz przejdziemy do części praktycznej i pokażę Ci, jakie ćwiczenie możesz robić ze swoim partnerem, żeby pomóc mu ćwiczyć rodzaje. To ćwiczenie jest proste, ale bardzo skuteczne. Dlatego zróbmy je razem. Wyraz dom zakończony jest spółgłoską M, dlatego jest rodzaju męskiego. W każdym domu jest łóżko. Łóżko ma końcówkę o, więc jest rodzaju nijakiego. Następny wyraz to żona. Żona ma końcówkę a, charakterystyczną dla rodzaju żeńskiego. Następny wyraz to kobieta. Podobnie zakończony jest literką a, dlatego jest to rodzaj żeński. Kolejny wyraz to mężczyzna i tutaj niespodzianka. Mimo końcówki a jest to rodzaj męski. Do wyjątków należą także wszystkie zawody, które dotyczą mężczyzn, a mają końcówkę a, jak dentysta, poeta czy artysta. Różnica między rodzajem męskim a żeńskim to jest dodatkowa litera k, jak dentystka, artystka czy poetka. Słońce zakończone jest literą e i jest to rodzaj nijaki. Centrum, tutaj charakterystyczna końcówka wskazuje rodzaj nijaki. Takich wyrazów jest niewiele w języku polskim i dla Was tak naprawdę poza centrum ważne będzie także słowo muzeum. W centrum naszych lekcji jest miłość. Miłość jest wyjątkiem i mimo, że
zakończona jest spółgłoską, jest to rodzaj żeński. Podobnie jak wyrazy kość, złość czy śmierć. Zwierzę ma końcówkę charakterystyczną dla rodzaju niejakiego. I na zakończenie 2 wyrazy dzień i tutaj spółgłoska, bez wyjątków, rodzaj męski. Natomiast noc jest to rodzaj żeński. Kolejny wyjątek, dlatego mówimy dobra noc. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Dlaczego to jest ważne? Rzeczownik to jest szef, taki boss, którego rodzaj decyduje także o rodzaju przymiotnika, liczebnika i zaimka. W tym przykładzie dzień jest rodzaju męskiego, dlatego mówimy dzień dobry. Kawa jest rodzaju żeńskiego, dlatego mówimy dobra kawa. Śniadanie rodzaj nijaki, więc jest dobre śniadanie. Rodzaj jest także bardzo ważny w czasie przeszłym, ponieważ mamy inne końcówki dla każdego rodzaju. Mężczyzna powie byłem, robiłem. Kobieta byłam, robiłam. A o dziecku powiemy, że było, robiło. Mam nadzieję, że ta lekcja była dla Was pomocna. Wkrótce zobaczymy się na następnej. Do zobaczenia.